Witam w nowym odcinku. Dzisiaj zaczynam odcinek od inkubatora, bo za 3 dni mają się kluć kaczki. Więc muszę te wszystkie jajka wyciągnąć i dać tą siatkę do inkubatora, wiecie, żeby one nie wpadały między te rolki. Więc wyciągam wszystkie jajka i daję siatkę. I oczywiście zwiększam wilgotność. Bo teraz wilgotność była na poziomie 20-30%, a ostatnie 3 dni podniosę do 50-60%. Jadę właśnie na miejscowy targ, a jadę sobie kupić 5 gęsi. Mam 4, ale dokupię jeszcze 5, bo nie wiadomo co to będzie do wiosny. Czy się uchowają, czy nie. Wróciłem z targu, zakupiłem 5 gęsi i 4 perliczki. I żeby nie było, że perliczki są w worku, one muszą być w worku, bo one po prostu fruwają. Jakbym je tutaj wypuścili, od razu by wyfrunęły. 5 gęsi, zadam gąski. Ale te gęsi fajne. I tutaj do odchołalnika. Jedna, druga, a jedna taka mniejsza jest. No to chyba świeżo, jakaś wykluta. Może nie świeżo, ale młodsza jest, to widać. Jak idziecie tutaj, ja wam jeszcze mieszanki przyniosę. O, to też mniejsze. Jest 5 gęsi. A gęsi będę trzymał tylko po to, żeby na wiosnę mieć jajka i żeby z tych jajek po prostu gęsi hodować, bo kaczka to kaczka. Kaczka strasznie dużo je. Kaczka, ile bym tu nie nasypał, ona zje. A mam 4 gęsi i te gęsi cały czas siedzą za stodołą i cały czas sobie tam dziobią trawę. One to w ogóle nie przychodzą na ziemniaki ani na pszenicę, tylko non stop siedzą za stodołą i tylko na noc przychodzą spać, później wychodzą i dalej cały czas tą trawę dziobią. Gęś troszkę się dłużej hoduje, ale jak ja sobie policzę ziemniaki, pszenicę i wszystko kaczkom, to kaczki wyjdą drożej. A tak jak te. One cały czas jedzą. Jakbym tu tonę nasypał, one tonę zjedzą. I chyba w następnym roku przerzucę się na gęsi. Bo gęsi to naprawdę nic nie jedzą ziemniaków, tylko cały czas trawę. I tak chyba będzie. Że z tych gęsi, które mam 9 sztuk. Może się uda, że będą się nieść na wiosnę w następnym roku. I po prostu kupię inkubator i będę inkubował i będę gęsi. No i też w sumie trochę kaczek. I mam tutaj w worku perliczki. Pierwszy raz w życiu to będę miał. U nas się na to mówiło pantarki, perliczki. To takie, no to takie strasznie krzyczące. Strasznie krzyczące takie bażantokury. Takie właśnie dziwne. Ale ponoć odstraszają szczury. A tutaj szczurów nie będzie brakowało, jak one się tutaj nie mają w sumie którędy wejść. Do tego mojego kurnika, do tej lepianki. Jak to niektórzy mówili, to lepianka. Lepianka, ale stoi. Na pewno nic się tu nie zawali. Tutaj parę pustaków, znaczy parę cegieł, była cegła na cegle. I nie było papy pod tym. Na posadzce, między posadzką a pustakami. No ale trudno, tu i tak jest cały czas woda, cały czas mokro. Więc czy tu jest papa, czy nie ma, to i tak nic by to nie dało. Tylko jak ja je teraz wyciągnę, bo one mi tu wyfruną, ja je muszę tutaj wrzucić i one muszę tu siedzieć chociaż chwilę. O, takie dziady. Ponoć bardzo zdrowe jajka są z tych perliczek. 5 gęsi i 4 perliczki. Ale dziwne. Pierwszy raz to mam. Co z tego wyjdzie, to się zobaczy. Jeszcze im muszę paszy przynieść, wodę już mają. Obciąłem ten uchwyt, teraz się wszystko mieści. Co tam gęsi? Gęsi. Ale fajne są. Dobra, zamykam i idę po paszę. Mam nadzieję, że mi to nie wyskoczy. Nie ma szans. Jak tam stado? Dostaliście jeść. Tu kaszkę muszę rzucić, bo one się tu nie dopchają. Macie kurczaczki. Jedzcie. Ile jest kurczaczków? 5, 6, a reszta chyba za stodołą. Jest 7. Jeden padł, czyli jeszcze jeden ma być. A reszta jeszcze nie przyszła, to jest dopiero połowa kaczek. Co tam gęsi i perliczki? Dzisiaj była jeszcze taka jedna chłodna noc, więc zamknąłem okienko. A już teraz można otworzyć.
Wszystko rośnie. Tam posiałem ogórki, takie szklawniowe, te długie, co w tamtym roku miałem. Jeszcze muszę tu kawałek siatki dodać w tą stronę. I one niech sobie tutaj rosną. One mi tu nie będą przeszkadzać w ogóle. To pole musiałem podeprzeć troszkę. Bo się tak gibała, że myślałem, że się złamie. I tutaj też można okienko otworzyć. Kurde, ten tunel to na pewno zrobię na jesień. Tutaj nowy ten zburzę całkiem. I albo zrobię metalowy. Pewnie metalowy. Po prostu z profili wyspawam coś. Bo naprawdę trzeba go zmienić. I nowa folia. Zrobię troszkę większy. W sumie mogę zrobić. Nie mogę zrobić troszkę większego. Mogę troszkę szerszy. Trochę szerszy mogę zrobić. Tu trzeba pomidory podlać. I pora. Miałem właśnie wywozić obornik. Gnój z kurnika. Bo już troszkę tego tam za dużo jest. No ale chciałem zapiąć przyczepkę do 60. No i nie ma haka. Ostatnio jak równaliśmy teren na podwórku, to nam się po prostu ta kulka odkręciła, spadła. Znaczy nakrętka z podkładką spadła. Ja to zauważyłem i gdzieś to schowałem. No i nie mam pojęcia gdzie. I nie mogę tego znaleźć. Ale dobra, mam inne zajęcie. Tutaj mam czosnek i cebulę. Ja to w tym roku nic nie będę plewił. Tylko po prostu będę to zasypywał. Ta strona będzie zasypana trawą, taką z koszenia. A ta strona będzie zasypana słomą. O taką właśnie. Czy zasypywanie słomą warzyw ma sens? W tamtym roku miałem zasypany tylko kawałek, ale już wcześniej był wyplewiony. No i możecie sobie obejrzeć na odcinkach, jaką cebulę wykopywaliśmy. Cebula była bardzo ładna, moim zdaniem. Bo jak nasypiecie takiej słomy, to zapobiega wysuszaniu się gleby. Jak jest susza, to słońce tak nie grzeje i po prostu tam cały czas jest wilgoć. Więc to jest bardzo duży plus. Wiadomo, lata są teraz bardzo gorące, temperatury wysokie. Niekiedy są susze, że jest bardzo mało wody, bardzo mało deszczy. No i zatrzymanie tej wilgoci w glebie jest bardzo ważne. Więc ja to będę tak testował. Zobaczę, które będzie lepiej. Czy pod trawą, czy pod taką suchą słomą. No i zobaczę, czy to w ogóle będzie rosło pod taką dużą warstwą. Czy ta słoma tego nie zagłuszy. Czy ten chwast się przebije. Czy jednak nie. Tutaj już czosnek jest zasypany pierwszą trawą. No taka malutka warstwa. Ale jak widać, wszystka cebula się przebiła. No i niektóry chwast. Ale dobra, pod spodem cały czas jest wilgoć. No i dobrze, to ma właśnie zatrzymywać wilgoć. Czekaj. Dobra, 60 jest, przyczepka jest. Można to wyrzucić. Miałem tego nie wyrzucać, ale jednak tu posprzątam. Chociaż 2 razy w miesiącu. Bo troszkę za dużo słomy dawałem na początku. A przy takiej robocie to mi się przypominają Niemcy. Jak pierwszy raz w wieku 18 lat pojechałem do roboty do Niemiec i pracowałem przy świniach. No i tam było ponad kilkadziesiąt tysięcy świń. Może kilkanaście tysięcy, a może kilkadziesiąt. Ja miałem swój własny traktor. Podjeżdżałem pod każdą klatkę i właśnie taka wybierałem. Było nas tam ogólnie 3. Wybierałem, wrzucałem wszystko na łyżkę i jechałem traktorem i wysypowałem na taki duży obornik tam, taki, gdzie się składowało właśnie gnój. Później się pilnowało, wiecie, żeby pasza leciała, żeby się nie zatykała, bo to wszystko było automatyczne praktycznie. Tak, wszystkie ścieki szły takim luchtem, to się później wypompowywało taką beczką i ogólnie tylko trzeba było tak mniej więcej klatki wysprzątać. To no cały dzień było roboty, cały dzień sobie, cały dzień sobie nabierałem, no w sumie nie cały dzień, bo tam nas było 3. Nabierałem sobie, bo tam większość było na takich kratach, ale przed końcem klatki był kawałek takiej posadzki i z tego kawałka trzeba było ubierać, bo tam wszystko leciało w kratę i później był taki lucht pod każdą stajnią
i taka łapa. I ona tak szła później wieczorem. I te wszystkie odchody się ściągało i właśnie się tam wypompowywało na końcu. A tylko z brzegu tutaj trzeba było. No i taka robota była. Jeździło się traktorem, słomy się rozrzucało, krowy też tam były. Pamiętam właśnie jak właściciel byka chyba. Byka bił, tak. Byka? Tak, byka. To ten byk miał 1500 kg. Wiecie, ciach go i później cała rodzina miała mięsa. Nie wiem na ile. Chyba na 2 lata. Ale fajna robota. Nie była ciężka. Większość to się traktorem jeździło. Tam gdzie były maciory i młode, to było przedzielone. I tu była akurat taka szerokość, że traktor się wszedł z łyżką. Przeganiało się wszystko na tą stronę, zamykało się. I później traktorem się wszystko wypychało. Dawało się nową słomę. Znaczy, ta stajnia była taka podłużna. I później się dawało, jak się wybrało gnój, dawało się bela słomy. Wiecie, się go pchało i on się tak rozmotywał aż tam do końca i się słomy rozrzucało. Świnie się wypuszczało i tyle roboty. Większość to traktorem się jeździło. I taka mi się robota przypomniała. A już prawie koniec, pół przyczepki. Ale już im tutaj nie będę dawał wody, bo właśnie to przez to wodę tak mokro jest. I wysprzątam im, dam im słomy, bo tamtego nie będę ruszał. Tam tylko dam troszkę słomy, a tutaj wysprzątam, też dam troszkę słomy i nie będę tego zaczepiał. Nie będę im tu wody dawał. Wysprzątane. Jedzenie daję w środku, bo nie chcę, żeby mi wróble przylatywały inne ptaki, bo tam w okolicach, w innych gminach jest ptasia grypa. A jak wiadomo, wróble i inne ptaki, takie dzikie, mogą przenosić to ptasię grypę, więc jedzenie daję tylko w środku. Kura siedzi. Tam siedzi kura na kaczych jajkach. Tu się kaczka zaczęła nieść. Kacze jajko. Jak ona tak wysoko wyszła tutaj, to nie wiem. Ale dobra, niech się niesie. Jadę to wszystko wyrzucić do stodoły. No i teraz wszystko na kompostownik poukładać, niech sobie gninie. A jeśli się to porozrzuca. No, słoma. Niech sobie siedzę. Tutaj prawie wybrałem. Tutaj jeszcze trzeba troszkę jakoś szuflu i fajrant. A jak nie mam co robić, to buduję sobie różne rzeczy. Teraz będę budował nowy dom dla pszczół murarek. To jest tył, to będą boki tej deski. Trzeba jeszcze tylko dół i górę. No i tak oto powstał domek dla pszczół murarek. Spaliła mi się wiertarka i nie mogłem w buku wywiercić dziur zwykłą wkrętarką, więc tylko tutaj w sośnie jest powiercone. A jak sobie kupię wiertarkę, to powiercę w tym buku, bo to jest takie twarde jak kamień. No i tutaj to będzie w samym rogu, przed świerkami. Wiadomo, tamte będę musiał jeszcze pościągać, a jak świerki urosną, to zasłonią. Już jest jeden, drugi, trzeci. No, pokażę, jak pszczółki pracują, latają. Tutaj siedzi jedna, o, uciekła, o, lata tutaj. Lata, druga, z tyłu dużo wchodzi. To jedna sobie lata. No, gdzieś tam idzie. A tutaj nowy domek. Taki prowizoryczny. Godzina roboty i postawiony. Niech sobie siedzą. Następny zrobię, ale już taki z trzciny. Nie chcę mi się teraz po tych bagnach chodzić. Bo teraz jest mokro, najlepiej zimą. Jak jest zamarznięte. Naciąć sobie takiej trzciny. Co się działo teraz? Tam tęcza. Tutaj słoneczko, jeszcze też pada. Taka straszna ulewa była. Karolina, patrz, jaka ładna tęcza. Ojej, no śliczna i całą widać. No. Super. Idziemy do tunelu zobaczyć, Tak. czy nie zerwało folii. Tak, bo tam okienko było otwarte. No. No troszkę tu woda szorowała. Tutaj widać.
Stoi czy nie? Ty, stoi. Nie zerwało. O, ale tęcza. Patrz, cała. Liczne. Karolina równo na środku tęczy. Ale to fajnie widać. Jest dobrze. No tutaj okienko było otwarte, a tak strasznie zaczęło wiać, że ja się tu bałem iść. Ale nie rozerwało. Czyli wytrzymały, jest spróchniały, ledwie się trzyma, ale go nie porwało. A musicie uwierzyć, że wiało strasznie. No, strasznie wiało. Ale to tęcza ładna. Śliczna jest. Fajnie, że widać całą. Calutko, no. Patrz, tu ona się tu kończy. No tam na polu. Przyszedłem sobie teraz do kurnika, patrzeć co tu się dzieje. Ja przychodzę, a tu kogut zdechły. Leży do góry kołami. A ja poświecę telefonem. No leży martwy. Jakiś taki siny, dziwny. A mam nadzieję, że to nie jest ptasia grypa. Kurde, trzeba go wynieść stąd. No i w końcu zaczęły się kluć. I jest już pierwsza. Cześć. Dałaś radę? Wyszłaś sama. Jakie parametry tutaj mam? 37,1, 66% wilgotności. Kolejne też się zaczną pewnie kluć, bo już widzę, są popękane. No i tak, wykluło się już 7 sztuk. 3 takie jasne i 4 takie ciemne. Dałem im wodę, mieszankę. Ta jest ostatnio, widać, jest. Teraz się właśnie wykluła. A reszta jeszcze w jajkach. Takie statko. 13 sztuk już się wykluło. A tutaj 3 następne. Jeden, drugi, ten trzeci. Tego to samo widać. Ale jest. A tutaj jest trzeci. Wstaję rano. Zaglądam do inkubatora. A tu 6 sztuk. 6 kaczuszek. Tam jest 12 jajek. Z tamtego na pewno nic już nie wyjdzie. Tutaj mam 2 kaczuszki. Ta wyjdzie na pewno. Ta jest bardzo słaba taka. Nie wiem, czy ona wyjdzie w ogóle. I tutaj jest jajko. Ono jest nadpękane. Jest popękane. Ale czy kaczka wyjdzie, to raczej nie. Więc jeszcze może ta kaczka będzie. Dobra, policzyłem je. 28 sztuk. 28 sztuk. I tak to wygląda, takie statko. 12 jajek zostało, na pewno się z tego już nic nie wykluje. Nie są popękane ani nic, trzeba je po prostu wyrzucić. Godzina już prawie 20, a kaczki sobie normalnie tutaj śpią. One nie chcą w ogóle tam do kurnika chodzić. Ja muszę sobie je nie zaganiać. Kaczki! Spać, a nie do kurnika. Sio. Ej, dziady. Codziennie je muszę zaganiać. One się kładą już i będą tu spać. Całe stado tutaj jest. Wszystkie. Tutaj mam taką tyczkę zaganiaczkę. Muszę je zaganiać. No wszystkie tutaj są. Kaczki. Uciekać. Nie spać na dworze. Tylko do kurnika. Tam kurczaczki. Siedzicie sobie. Kogut zdechł. Musimy kupić nowego. To jest stado. Co tam? Padło 4 kaczki o takiej wielkości jak ta. Najpierw padła jedna na zewnątrz, później 2 w kurniku i wczoraj chyba jeszcze jedna padła. Nie wiem czemu. Nie wiem co im się dzieje, że one padają. Ale takie stado właśnie. Co tam, byście zjedli jeszcze coś na wieczór? Co? Nie no, tyle nie będziecie jedli. Kurczę, cały kacznik. I tu jeszcze. Jest kolejny dzień, ja już tutaj kaczką przyszykowałem pomieszczenie. No i co, idziecie tutaj mieszkać, nie będziecie w domu siedzieć, chodźcie. Łazić tutaj i siedzieć sobie. Żebym je policzył, 5, 8,
11. To taka jakaś słabiutka. 26. I tutaj są dwie takie słabe, ja nie wiem czy one przeżyły. Ale damy tutaj 28 sztuk. No i niech sobie tutaj siedzą. A później jak troszkę podrosną, to je wsadzę tutaj, o. I tutaj będę sobie siedzieć. No i co, ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.